Ze mną jest pan Arkadiusz Sołek, szewc sanocki. Tak patrzę na pana buty, ma pan buty, czyli szewc bez butów. Chodzi, nie chodzi, jak to jest? No chodzi w dziurawy, chodzi. Jak widzimy, to chodzi jednak w dziurawy, ale nie zawsze. Tak. Jest to tak potocznie przyznane, prawda, że szef chodzi w dziurawych butach. Skąd to się wzięło? To skąd to się wzięło? Wzięło się to stąd, że szewc jest zapracowanym człowiekiem i nie ma czasu zaopiekować się swoimi bucikami. Ale za to opiekuje się pan butami klientów. Jak wygląda dzisiejszy rynek? Dzisiejszy rynek jest zróżnicowany. Powiem tak. Są dobre buty i są złe buty. Są dobrzy klienci i są źli klienci. Niektórzy wymagają na przykład, żebym był cudotwórcą, prawda? Żebym z czegoś zrobił zepsutego buta, już takiego naprawdę, który już jest rozciapany, żebym zrobił nowego buta. Nie da rady takie rzeczy zrobić. Co to znaczy taki zepsuty but, nie do zrobienia? To jest taki but, który został na przykład przez klienta zaniedbany przez kilka lat, gdzie już obcas został wytarty do spodu, gdzie już wychodzą dziury na zewnątrz, gdzie w środku wyściółka już jest zawilgocona. No, pewnych elementów się nie da wymienić po prostu i zrobić bez demontażu i no, po prostu no, trzeba od nowa, od konstrukcji trzeba od nowa budować tego buta i to nieraz się to nie opłaca po prostu. Rozmawiałem niedawno z znajomym na temat branży i miał takie przekonanie, że do szewca idzie się z butami takimi eleganckimi. Zwykle są to buty skórzane, a nie takie kupowane w pierwszym lepszym sklepie. Na swoim przykładzie widzę. Kupuję buty, one wytrzymują sezon, 2 sezony i za chwilę znowu idę do sklepu, kupuję kolejne. Do głowy mi nigdy nie przyszło, żeby pójść z takimi butami do szewca, bo nawet jakoś tak nie wypada z takimi butami przyjść. Zawsze wypada. Od tego jest szewc, żeby ratował, prawda, chore buty. Lekarz jest od chorób człowieka, a szewc jest od chorób, powiedzmy, tych bucików. Warto przyjść, warto zasięgnąć opinii u szewca, bo naprawdę warto naprawiać buty, bo są elementy, które nie wymagają dużej jakichś tam napraw, a klient o tym nie wie i na przykład no, wyrzuca nowe buty, czy tam mało zużyte z jakimś defektem i kupuje nowe. Trzeba przychodzić i pytać. Wygląda proces naprawy buta. Pewnie każda naprawa jest inna, ale jak wygląda pana dzień taki powszedni? No powiem tak, że no, przychodzę do pracy, podchodzę do buta w ten sposób, że muszę najpierw popatrzeć ogólnie, bo klient zawsze mówi, co trzeba tam zrobić, ale zawsze patrzę ogólnie na buta, bo zawsze wychodzą jakieś inne dodatkowe defekty. Czyszczę go, odkażam, przede wszystkim odkażam i biorę się do pracy. Każdy but ma indywidualność, każda konstrukcja jest buta inna, nie ma, że pewne rzeczy się powielają, tylko jest to taka robota, praca no, zagadkowa. Nigdy nie wiemy, co nam przyjdzie do pracy. O. A jeżeli chodzi o buty, mamy różne rodzaje. Które panu modele łatwo się naprawia, a które troszeczkę trudniej? W tej chwili to praktycznie wszystkie buty się naprawia tak samo. Na początku, gdy zaczynałem, najcięższa praca to była wymiana stalki w obuwiu. Do tego trzeba mieć siły troszeczkę, pary tak zwanej, umiejętności i cierpliwości. Przeważnie się robi szpilki. U kobiet to są szybkie naprawy. Cięższe naprawy to szycia i klejenia. Dzisiaj materiały są takie, no trzeba znać się na gumoznawstwie, na skóroznawstwie, bo bez technologii, bez pojęcia no, na te tematy to jest ciężko cokolwiek skleić, czy cokolwiek zrobić.
Skąd w ogóle u pana pomysł, żeby zająć się tym fachem? To tradycja rodzinna, lata dzieciństwa. Dlaczego akurat wybrał pan ten fach? Powiem tak, w dawnych czasach praktycznie w każdej rodzinie był szewc. Były to czasy biedne, przedwojenne, powojenne. Mój dziadek, pradziadek, przepraszam, był szewcem. No i ta smykałka jakaś, rękodzieło, coś zostało w moim duszy, w mojej głowie. Lubię to. Mam kolegów szewców, gdzie podpatrywałem ich troszeczkę. Starsi ludzie, już na emeryturze. Pomogli też mi Józek Podraza, Heniek Szarek. To są szewcy z Sanoka i z okolicznych miejscowości. Także zająłem się tym po dziadku, po pradziadku. No i tak lubię to. Lubię kontakt z ludźmi i widzę, że naprawa obuwia jest to indywidualna taka rzecz, że jest to potrzebne. Jest to szlachetna praca, moim zdaniem, i jest to bardzo potrzebne. Szewc z butem nawiązuje taką jakąś przyjaźń, jakąś taką i po prostu ja to lubię, po prostu lubię. Znajdujemy się właśnie przy pana biurku. Mnóstwo jest narzędzi. Jakby pan mógł troszeczkę o tym swoim biurze pracy poopowiadać. Narzędzia są różne, od śrubokrętów po młotek szewski, po naciągacze, takie specjalne kombinerki do naciągania skóry. Przeważnie jak się produkuje buta albo się klei i chcemy naciągnąć, żeby wzmocnić gwoździkiem, to musimy naciągnąć takim właśnie elementem, takim urządzeniem. No dużo wybijaków, mamy tutaj różne takie przycinaki, mamy tutaj żelazka tak zwane, które się przydadzą przy robieniu takiego starszego obuwia albo mocnego obuwia ze skóry, jeżeli ręcznie robię, no to te narzędzia dużo mi pomagają. Ja w ogóle bardzo kocham narzędzia, które mają swoją duszę jakąś taką w sobie, bo tymi narzędziami się pracuje pokoleniowo. Tymi narzędziami pracowali szewcy wcześniej. Te narzędzia mają po 100 lat i po prostu to się czuje. Ja mam wielki szacunek do każdego narzędzia i robię starymi narzędziami. Czyli nowych narzędzi pan tutaj raczej nie stosuje, bo tak faktycznie jak patrzę na te wszystkie narzędzia, w ogóle jak wszedłem do pana pracowni, to co pierwsze mnie uderzyło, jakbym wszedł do chaty w skansenie. Na rynku galicyjskim można pójść do fryzjera, do szewca chyba także i jakby pan to miejsce ze skansenu przeniósł tutaj. No tak, no bo to dzisiejsza produkcja narzędzi, jakakolwiek, od młotka, od siekiery po kosę, to już nie są te metale, to już jest oszustwo, to jest wszystko wytłok, to się łamie, to się szybko niszczy, dlatego preferuję te narzędzia starsze. Tak jak mówię, jest porządna robota wykonana, wtedy się dobrze pracuje i ma się szacunek do tych narzędzi. Nowe narzędzia też są, jakieś nowe śrubokręty, krzyżaki na przykład, bo w butach też się zmienia technologia produkcji, to też trzeba mieć jakieś takie nowocześniejsze te narzędzia, ale preferuję te starsze. Przyniósł pan tutaj pudło z nowymi butami. Nowe buty się naprawia, rozumiem, tak jak rozmawialiśmy. Tak, oczywiście nowe buty się naprawia i przede wszystkim nowe obuwie się powinno przynosić do szewca, bo powinniśmy obuwie zabezpieczyć. Nowe obuwie na półce w sklepie nie jest jeszcze gotowe do chodzenia, tak szczerze mówiąc. To jest wytłok czy wyrób, który wymaga konserwacji. No. Jak się właśnie powinno dbać o takie buty? Mamy porządne buty w tej chwili, pokazuję tutaj panu, skórzane, piękna skóra, obszywana. Jeżeli nie zabezpieczymy tego buta, jest to nowy but. W te nitki wejdzie nam woda.
zacznie nam mięknąć to wszystko i zacznie nam śmierdzieć i się odklejać. Dlatego z nowymi butami, gdy przychodzimy, z takimi butami, od razu do szewca, szewc zakłada tutaj zelówkę, konserwuje te nici specjalnym środkiem i możemy wtedy biegać. To troszkę jak z samochodem. Tak. Konserwacja samochodu, z tym mi się to skojarzyło. Tak, dokładnie. Tak to wygląda. Nowe buty konserwujemy I kolejny. i kolejne. I widzimy, mamy na przykład nowy but. Producent, ładny bucik, ale jest troszeczkę śliski. Kobieta się ślizga. Tak widzimy, tą nitkę widzi pan, tą nitkę. I tą nitkę trzeba właśnie zabezpieczyć. Trzeba znowu zelóweczkę tutaj założyć, żeby po prostu ta nitka była zabezpieczona. Ona aż wychodzi tutaj na zelówkę, widzi pan. Nie możemy tak chodzić, bo zetrzemy i wszystko nam odpadnie. Czyli widzimy nowy but, który kosztuje ponad 700 zł. Bucik Pierwsze co do szewca. tak, i ja wszystkim klientkom zalecam przychodzenie od razu z nowymi butami. Wymieniamy wtedy fleczki, na przykład w obcasie, w szpilce mamy założony plastik. Ten plastik nie wytrzyma tygodnia, on się ułamie. To lepiej od razu ten czas przeznaczony na sklep, od razu w tym samym dniu przyjść do szewca i sobie wymienić, prawda? Na gumowy, na lepszy flek i wtedy wchodzimy. Taki tuning. Tak, tak, tak. I wtedy chodzimy, bo w plastikach to zaraz sobie potrafimy je jeszcze zepsuć, bo jak pęknie nam ten fleczek, to nam zostaje w środku. Dlatego od razu przychodzimy z nowymi butami. Ja tam daję kropelkę oleju takiego specjalnego. Ta rurka nam nie gnije, nie rdzewieje i wtedy jest klientka zadowolona i szewc jest zadowolony, że przyszłe wymiany fleków przechodzą bez żadnych problemów. Pana historia jest bardzo ciekawa. Za kulisami pan opowiadał o tym, że jeździł pan na ciężarówkach i wrócił pan do zawodu szewca. Ciekawa droga. Tak, tak. Ja w ogóle pochodzę z Opola, województwo opolskie. Jestem powodzianinem. W 1997 roku mieliśmy powodzie tysiąclecia. Straciłem wszystko, cały dobytek. Przez 3 lata ratowaliśmy się. No niestety nie wróciliśmy na swoje mieszkanie, bo zostało zawilgocone. Musieliśmy to sprzedać i wyprowadzić się. W Sanoku jestem od 2000 roku. I tak po prostu zaczęło się nowy cykl życia człowieka. No, zacząłem jeździć troszeczkę autami ciężarowymi. Dużo mi to pomogło, bo na przykład gdy nastał koronawirus, mogłem alternatywnie pomóc sobie właśnie jeżdżąc ciężarówką, żeby utrzymać ten zakład. Tak to No na pewno jest to ogromne wyzwanie, żeby taki zakład utrzymać w dzisiejszych czasach, kiedy mamy sprzedaż internetową, nie musimy wychodzić z domu, żeby kupić nowe buty. Mało kto myśli też, żeby takie buty naprawić. No tak, tak, tak. Wie pan, jest ciężko, bo to są usługi. Na usługi trzeba czekać na klienta, prawda? Podam taki przykład. Po koronawirusie, kiedy już nas otworzyli, przez rok czasu mieliśmy otwarte tutaj rzemieślnicy, kaletnicy, sanoccy, co niektórzy szewcy. Pozamykali po roku czasu ze względu na to, że klienci nie chodzili. I to jest wielki ból właśnie, bo człowiek wszystko robi dla tych ludzi, a ludzie zapomnieli o rzemieślnikach, którzy z tego żyją, prawda? I po prostu no, ja miałem alternatywę, że wróciłem na ciężarówkę, żeby odrobić jakieś tam długi, zaległości w opłatach. No niestety, jak się nie pracuje, nie ma ruchu, to tak wychodzi. Ale to tylko świadczy o pana pasji, że pan wrócił mimo wszystko do tego zawodu i no, działa pan na rzecz Sanoczan. Tak, bo ja tak powiedziałem, dla Sanoka to robię. Ja kocham miasto Sanok i po prostu chciałbym związać się z tym miastem już do końca życia. Lubię historię, lubię klimaty. Każdy element ma jakiś swój czas, swoją historię. Taki przykład. Na przykład tu mamy takiego gwoździa,
który był w stodole wbity w 30 roku. Pochodzi z mojej rodziny na przykład. Mam pamiątkę. Lubię takie rzeczy. Ktoś to rzuci w kosz, na śmietnik albo gdziekolwiek. Taka pamiątka. Pamiątka, że mój dziadek to trzymał, ja teraz to trzymam. No i ktoś po mnie też będzie trzymał. Lubię takie rzeczy, dlatego takie klimaty są tutaj. Moja prababcia tutaj w tych koszach chleb piekła. Jadłem chleb, miałem 4-3 latka, jadłem chleb z tego. Te homonta, te wszystkie po dziadku, wszystko pamięta moje młode lata. Lejce, gdy pomagałem przy żniwach, przy orce. No takie czasy kiedyś były. Ludzie nie pastują, bo to tak jest. No, bardzo mało klientów. A coś szkodzi butom? Takie najczęstsze błędy, które popełniają ludzie? Są takie? Są. Przede wszystkim piorą buty w pralce. Nie wolno tego robić. Później suszą. Później suszą. Tak, to się wszystko wypierze. Ładnie nam się wypierze, ale wypierze się nam do 3 razy. Po 3 razie klej nam puszcza i się but rozlatuje. A później szewc ma problem ze sklejeniem, bo komponenty, które są w tym proszku, gryzą się z materiałami. Ale powiedzmy, że ja już to wyczyszczę. Ale ile to czasu schodzi, żeby to wszystko podkleić? Nieraz 2-3 godziny trzeba przeznaczyć na adidasy, żeby sprawdzać, czy te klejenie jest właściwe, czy zachodzą te procesy z godziny na godzinę, te, które mają zachodzić. Jeżeli nie zachodzą, no to wtedy buty możemy wyrzucić. Dlatego błędem jest właśnie pranie butów w pralce. Pana pracownia też skrywa drugie pomieszczenie. Gdzie my się znajdujemy? Znajdujemy się w drugim pomieszczeniu. Jest to pomieszczenie kaletnicze, gdzie naprawiam torebki, gdzie potrzebuję takiego miejsca bardziej wyciszonego, gdzie muszę wykrojniki używać, gdzie trzeba bardziej się skupić na takiej pracy bardziej szczegółowej, takiej precyzyjnej. Bardziej preferuję szewstwo, ale ze względu na to, że klienci są pozbawieni kaletnika w Sanoku, robię też takie usługi. Co mogę, to pomogę. Czyli głównie torebki. Plecaki, zamki, jakieś magnesy tutaj wymieniamy. Kobieta nie mogła zamykać. Włożyliśmy magnes, ładnie oprzyliśmy skórką ozdobną. No i teraz to Taka pana specjalizacja. Tak. No i takie rzeczy też robimy. Odnawianie także. Też. Skóry, torebki skórzane, ale przede wszystkim skóry, żadnych materiałów. Sztucznych. Tak. No bo sztuczne to zaraz są reklamacje, łuszczy się to wszystko. Także lepiej inwestować w pieniążki, w dobry materiał niż w jakieś tam. A jak należy dbać o buty? Pan wytłumaczył, ale właśnie o torebki, plecaki. To jest to samo. To jest skóra. Skóra, no trzeba ją pielęgnować. Plecak na plecach, deszcz pada, ale warunki atmosferyczne też powodują, że ta skóra twardnieje, pęka, coś takiego. Właśnie więcej do pana przychodzi klientów, którzy mają problem z torebkami, z plecakami, czy z butami? Porówno. Czyli nie ma tutaj dysproporcji żadnej. Nie ma. Przychodzą klienci, od razu dają buciki i od razu torebkę albo portmonetkę, zależy. A co panu się lepiej naprawia? Wolę buty. A jednak buty? Tak. Łatwiej, czy jednak to jest ta pasja główna? Pasja. Torebki wymagają więcej czasu i skrupulatnej pracy. Trzeba poświęcić więcej uwagi, takiej szczegółowej uwagi niż przy butach. Co panu daje ta praca? Pewnie jakieś pozytywne bodźce? Uśmiech klienta przede wszystkim, rozmowa z klientem. Naprawdę ludzie są wspaniali. Zawsze są jakieś problemy, każdy ma z nas jakieś problemy. Ludzie się dopytują, nieraz dobrze porozmawiać. Sama rozmowa powoduje to, że człowiek się już lepiej poczuje. W dzisiejszych czasach naprawdę jest ciężko znaleźć człowieka z bratniej duszy, żeby normalnie porozmawiać.
o tym zakładzie dowiedziałem się przez mural, który został namalowany przez Arkadiusza Andrejkowa. Jakby pan mógł historię zdradzić tego wydarzenia? No, z Arkiem, z panem Arkiem doszliśmy do takiego porozumienia. Czekałem, zamówiłem sobie pana Arkadiusza, poprosiłem, czy by nie namalował takiego szewca. No, skonsultowaliśmy się z właścicielem ściany, obliczyliśmy koszta tego wszystkiego, no i wyszło. Efekty są? Są efekty, ludzie widzą, bo szczerze mówiąc, reklama, jakakolwiek reklama na ulicy, to jest koszt ponad 1000-1500 zł, prawda? Mnie nie stać na to, żeby opłacać za jakiś tam stojak, potykacz na chodniku. To są dodatkowe pieniądze, dlatego się bardzo cieszę z tego moralu. Ja panu życzę przede wszystkim takich klientów, którzy będą pana odwiedzać, będą chcieli, żeby pan naprawiał buty, torebki. Ja też bym chciał, żebym już nie musiał wsiadać do tej ciężarówki i jechał po tych nocach, po tych państwach, spał po tych parkingach, bał się o swoje bezpieczeństwo, samochody i swoje przede wszystkim. Także chciałbym już siedzieć tutaj i mieć tyle pracy, żeby być już na miejscu. Tego panu życzę. Dziękuję ślicznie i dziękuję za wywiad. Kłaniam się.